Cześć, witajcie. Tak sobie przeglądałem ostatnio marsze, jakimi w tym momencie dysponujemy, gracze, którzy mają już tą 23. generację odblokowaną. I na polu bitwy trudno znaleźć trójkę bohaterów, którzy tak doskonale się uzupełniają, jak Geralt, Vacht i Alex. To taka perfekcyjna synergia bohaterów. Każdy z nich pełni odmienną rolę. Geralt to tarcza i agresor jednocześnie, co nie jest czymś normalnym w świecie State of Survival, że bohater piechoty jest jednocześnie jednostką atakującą. Vacht to wsparcie i kontrola, co też nie jest normalne, jeżeli mogę tak to nazwać, no bo od kontroli są bohaterowie stylu kontroli. A Alex, no to jest taki typowy egzekutor. Mieliśmy podobną sytuację w przypadku bohaterki Wafa. Więc Alex to jest bohater, którego obrażenia rosną wraz ze słabnięciem przeciwnika. I umiejętności tych trzech bohaterów nie tylko się łączą, ale wręcz potęgują się nawzajem, tworząc niemal zestaw bohaterów kompletnych. I o tym chciałbym Wam dzisiaj troszeczkę opowiedzieć. Mianowicie, tak jak wspomniałem przed chwilą, Geralt jest jednocześnie i obrońcą, i wojownikiem. Jego pierwsza umiejętność, bariera katany, znacząco redukuje obrażenia zarówno od pojedynczych ataków, jak i obszarowych, dając drużynie bezpieczeństwo w kluczowych momentach, w dłuższych walkach. Druga zdolność, znak Riders, odnawia liczebność oddziałów i zamienia część ich ataku w dodatkowe wzmocnienie, dzięki czemu utrzymuje się dłużej na polu bitwy. Kolejny raz. Ale najbardziej imponujące jest jednak jego trzecie zagranie, podwójne cięcie, bo to jest połączenie dewastujących obrażeń z debuffem obrony. I to sprawia, że wrogowie w pierwszej linii stają się łatwym celem dla partnerów Geralda. Geralt jest więc takim bohaterem, który nie tylko chroni, ale także otwiera drogę do zadawania jeszcze większych obrażeń. Ale poczekajcie. Mamy Vachta. On tutaj pełni rolę takiego spoiwa, fundamentu tej trzyosobowej drużyny. Jego wielbłąd regularnie leczy sojuszników, a dodatkowe ładunki cierniowej witalności zwiększają skuteczność leczenia z czasem, co świetnie współgra właśnie z długimi walkami, tak jak w przypadku Geralda. Granaty Vachta to jest prawdziwy, koszmar dla przeciwników. Po pierwsze zadają obrażenia obszarowe, po drugie nakładają wyczerpanie, osłabiając siłę ofensywną wroga. Dzięki temu Alex, czyli bohater łowców, dzięki temu wyczerpaniu ma znacznie łatwiejsze zadanie, bo jego obrażenia rosną przeciwko jednostkom wyczerpanym właśnie. No i na końcu ta trzecia umiejętność Vachta, atak z wielbłąda, nie tylko uderza mocno w dwa pierwsze szeregi, ale również redukuje otrzymane obrażenia, czyniąc go trudnym do wyeliminowania wsparciem. Innymi słowy, Vacht to taki motor napędowy drużyny, takie spoiwo. Zapewnia przeżywalność, osłabia przeciwników, no i jakbyśmy to powiedzieli w futbolu, podaje piłkę Alexowi na tacy. Złotej tacy. No i przejdźmy do Alexa. Egzekutor, katalizator obrażeń. Tak mógłbym go w 3 słowach nazwać. To taki typowy closer. Bohater, który kończy walkę. Jego pierwsza umiejętność pozwala co 2 tury zadawać ogromne obrażenia, a dodatkowy bonus przeciwko wyczerpanym wrogom, czyli tutaj jest ta synergia z Vachtem, idealnie łączy się z debuffami Vachta. Druga umiejętność, koktajl z wyczerpaniem, nie tylko nakłada dodatkowe osłabienia, ale też zapewnia, że cele Geralda i Vachta będą jeszcze łatwiejsze do dobicia. Najbardziej niszczycielska jest jednak trzecia umiejętność Alexa, czyli każde leczenie sojuszników zamienia się w obrażenia dla przeciwników. Dzięki ciągłemu leczeniu od Vachta i odnowie oddziałów przez Geralda, Alex praktycznie nieustannie zadaje dodatkowe ciosy całej wrogiej drużynie. W praktyce oznacza to, że im dłużej drużyna przetrwa, tym bardziej Alex staje się maszyną do zadawania ogromnych obrażeń. I tak się zastanawiałem nad tym, to jest taka synergia doskonała. Geralt zapewnia przetrwanie i otwiera wroga na ataki. Alex wzmacnia sojuszników i dodatkowo osłabia przeciwników,
a Alex wykorzystuje obydwie te przewagi do zadawania kończącego ciosu, tak byśmy to nazwali w grach typu mordobicie. Leczenie Fachda i Geralda nie tylko utrzymuje drużynę przy życiu, ale także aktywuje obrażenia pasywne Alexa. Wyczerpanie nakładane przez Fachda i Alexa potęguje ich wzajemną skuteczność. Debuff obrony od Geralda sprawia, że obrażenia Alexa są jeszcze bardziej śmiercionośne. Dużo można tutaj opowiedzieć o tym, jak wspaniale deweloperzy połączyli te trzy postacie, żeby ze sobą praktycznie idealnie współpracowały. I w rezultacie mamy drużynę kompletną. Odporną, bo odzyskują zdrowie oddziałów, zadającą ciągłe obrażenia i zdolną do wyprowadzenia zabójczych ataków. To trio działa jak mechanizm zegarka. Każdy element jest niezbędny, każda zębatka pracuje, żeby wzmocnić drugą. I razem tworzą siłę, której trudno się przeciwstawić. I o tym chciałem wam dzisiaj powiedzieć, że jeżeli poszliście w rozbudowę bohaterów w stylu Resilience, czapki z głów. Świetny marsz i naprawdę warto nimi grać. I na tym chciałbym skończyć. Mam nadzieję, że trochę wyjaśniłem, w jaki sposób działają synergie dla bohaterów w stylu Resilience. Jeżeli mielibyście jakieś pytania do tego trio, to zapraszam do komentarzy. Tymczasem do usłyszenia. Trzymajcie się i cześć!